Jeśli kobieta pozwala ci dotknąć jednej konkretnej części swojego ciała, to już jest emocjonalnie twoja. I zanim pomyślisz, że to przesada lub pusty klik-tap, pozwól, że wyjaśnię coś, co całkowicie zmieni twój sposób odczytywania kobiecych sygnałów. W ciele kobiety jest część, która działa jak prawdziwy detektor emocji. Kiedy pozwala na dotyk, to nie jest to tylko fizyczne przyzwolenie, to psychologiczne poddanie się. Słuchaj uważnie. Jestem Sally i jako kobieta i ekspertka w dziedzinie dynamiki pociągu pokażę ci dokładnie, co dzieje się w kobiecym mózgu, kiedy pozwalamy sobie na taki poziom intymności. I zwróć na to szczególną uwagę. Nie mówimy o tanich sztuczkach uwodzenia, ani sztucznych grach. Mówimy o surowej prawdzie o tym, co kobiety naprawdę czują, ale rzadko przyznają się do tego na głos. Oto brutalna rzeczywistość, o której prawie nikt ci nie mówi. Kobiece ciało jest podzielone na hierarchiczne strefy zaufania. Pomyśl o nich jak o emocjonalnych bramach. Za każdym razem, gdy kobieta otwiera jedną z tych bram przed mężczyzną, podejmuje nieświadomą decyzję o tym, kim on dla niej jest, jak bezpieczny, szanowany i godny bliskości się czuje. To nielogiczne, to instynktowne. Problem polega na tym, że większość mężczyzn nie rozumie tego cichego języka. Myślą, że dotknięcie ramienia ma takie samo znaczenie jak dotknięcie twarzy. Myślą, że trzymanie się za ręce ma taki sam ciężar emocjonalny jak głaskanie jej po włosach. A ta emocjonalna ślepota sprawia, że wielu mężczyzn traci okazję, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dziś przedstawiam wam pełną mapę, strefa po strefie. Ujawnię, co tak naprawdę komunikuje każda część kobiecego ciała, gdy daje wam dostęp. A na koniec pokażę wam jeden konkretny obszar, który, gdy pozwala na dotyk, oznacza, że jej ciało mówi coś, czego jej usta nie są jeszcze gotowe przyznać. Ale najpierw ważne ostrzeżenie. Jeśli traktujesz to jako podręcznik manipulacji, już przegrałeś. Dotyk tak nie działa. Przejdźmy od razu do sedna. Dotyk to nie tylko doznanie fizyczne. U kobiet to doznanie chemiczne, neurologiczne i trzewne. Kiedy mężczyzna nas dotyka, nasz mózg nie tylko rejestruje kontakt, analizuje intencje, energię i to, czy mężczyzna reprezentuje zagrożenie czy bezpieczeństwo. Wszystko to dzieje się w milisekundach, poza świadomą kontrolą. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Pau wykazało, że ludzie potrafią rozpoznawać emocje takie jak miłość, współczucie i pożądanie wyłącznie za pomocą dotyku, z dokładnością około 60%. A kto jest w tym lepszy? Kobiety. Nasz układ nerwowy jest niezwykle wrażliwy na to, co kryje się za każdym gestem. Kiedy więc dotykasz kobietę, ona nie czuje tylko twojej dłoni, czuje twoje intencje, stan emocjonalny, pewność siebie lub niepewność. Wszystko to jest przekazywane przez skórę. A oto sekret, który zmienia wszystko. Nie chodzi tylko o to, gdzie dotykasz, ale o to, jak to robisz. Ta sama kobieta może pozwolić jednemu mężczyźnie dotknąć swojego ramienia i nic nie poczuć, a drugiemu mężczyźnie dotknąć dokładnie tego samego miejsca i poczuć elektryczny impuls w swoim ciele. Różnica tkwi w męskiej energii stojącej za tym gestem. Przejdźmy teraz do mapy kobiecego poddania się. Poziom pierwszy. Ramiona i barki. To terytorium neutralne. Kiedy pozwala na dotyk w tym miejscu, mówi tylko, że nie stanowisz zagrożenia. Nie myl tego z pożądaniem. To wstępny test. Obserwuję, jak zachowujesz się z tym podstawowym dostępem, zanim zdecyduje, czy zasługujesz na więcej. Poziom drugi. Dłonie i nadgarstki. Tutaj zaczyna rozwijać się intymność. Dłonie są instrumentami ekspresji. Kiedy pozwala ci trzymać się za rękę, oddaje część kontroli. Nadgarstek jest jeszcze bardziej wrażliwy. Cienka skóra, odsłonięty puls. Jeśli się nie odsunie, sygnalizuje zaufanie. Poziom trzeci. Talia i dolna część pleców. Ten obszar ma charakter terytorialny. Nie widzimy, kto nas tam dotyka, więc wymaga to instynktownego zaufania. Kiedy pochyla się w stronę dotyku zamiast się odsuwać, akceptuje twoją obecność i fizyczną ochronę. Poziom czwarty. Szyja i twarz. To święte terytorium. Szyja jest biologicznie bezbronna. Pozwolenie na dotyk w tym miejscu to pierwotne zaufanie. Twarz to tożsamość. Kiedy pozwala ci jej dotknąć, daje dostęp do swojej esencji. Ale jest jeszcze jeden punkt poza tym wszystkim. Punkt, w którym psychologiczne mechanizmy obronne całkowicie się załamują. I nie jest to oczywisty obszar. Ostatecznym obszarem kobiecego poddania emocjonalnego są włosy. Dla kobiet włosy to nie tylko wygląd, to tożsamość, kobiecość,
Ekspresja emocjonalna. Dotykamy włosów, gdy jesteśmy zdenerwowane, zainteresowane, flirtujemy lub przetwarzamy uczucia. Kiedy kobieta pozwala mężczyźnie dotknąć swoich włosów, w jej podświadomości dzieje się coś głębokiego. Oddaje kontrolę nad czymś, czym normalnie zarządza sama. Oferuje symbol własnej kobiecości. A najważniejsze jest nie tylko pozwolenie, liczy się jej reakcja. Jeśli przechyla głowę, zamyka na chwilę oczy, wypuszcza powietrze lub nieświadomie się uśmiecha, to nie jest to celowe. To jej układ nerwowy wchodzący w stan całkowitego bezpieczeństwa. To chemiczne poddanie się, a nie racjonalne myślenie. Ale uważaj, ten dotyk działa tylko wtedy, gdy jest naturalnym rezultatem zaufania. Nigdy nie jest inwazją. Włosy mają moc, ponieważ pojawiają się po tym, jak udowodnisz, że jesteś bezpieczna, pełna szacunku i autentyczna. Prawda jest prosta. Kontakt fizyczny nie jest narzędziem podboju, to cicha rozmowa. A kiedy kobieta reaguje pozytywnie, jej ciało mówi ci, że przekroczyłeś już bariery, które naprawdę mają znaczenie. Jeśli ta treść otworzyła ci oczy, zasubskrybuj kanał. W następnym filmie pokażę ci sygnały, które kobieta wysyła, gdy czuje do ciebie pociąg seksualny, ale próbuje to ukryć. Sygnały, których nie może kontrolować. Do zobaczenia następnym razem.